Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu wielki test, czyli co giełda zrobi z 13-letnią linią Hossy. To jest temat przewodni tego wpisu i oczywiście na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Zapraszam i zaczynamy. Wielki test, czyli co giełda zrobi z 13-letnią linią Hossy. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy najważniejsze banki centralne zmniejszały swój bilans, co było zapowiedziane oczywiście wiele miesięcy temu i oczywiście konsekwencją tego, że te banki banki centralne wyraźnie zaczęły redukować swoje bilanse, było to, że mieliśmy m.in. spadki na indeksach giełdowych i od samego początku tego roku na Wall Street trwała tendencja spadkowa, która się oczywiście później przekształciła w tendencję spadkową zwaną Bessą i oczywiście na wszystkich innych giełdach papierów wartościowych powielił się ten schemat i oczywiście teraz rynek się zastanawia, co dalej, ponieważ giełda dyskontuje przyszłość. Te spadki indeksów giełdowych, które były efektem polityki monetarnej banków centralnych, dyskontowały spowolnienie gospodarcze i być może recesję w amerykańskiej gospodarce. Teraz na naszych oczach giełda musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie w 2023 roku. Czy też będziemy dalej dyskontować spowolnienie gospodarcze, które przekształci się w recesję taką pierwszą, prawdziwą od 13-14 lat, która doprowadzi do kontynuacji tendencji spadkowej na giełdach papierów wartościowych, które będą musiały już ostatecznie wycenić stopy procentowe w okolicach 5% w Stanach Zjednoczonych i oczywiście dalsze podwyżki stóp procentowych w innych częściach świata, czy też giełda papierów wartościowych, która dyskontuje to, co się wydarzy w przyszłości w okolicach 6-9 miesięcy w przód, czyli w lecie 2023 roku, co się będzie działo w gospodarce, czy będzie dyskontowała raczej scenariusz miękkiego lądowania i w takiej sytuacji będzie potencjał ku temu, żeby zacząć teraz już dyskontować tego typu zjawisko, żeby indeksy giełdowe były wyciągane w górę. I na naszych oczach giełda papierów wartościowych podejmuje taką decyzję i będziemy obserwować jej konsekwencje i jej skutki. Pierwszy wykres był poświęcony bankom centralnym, natomiast drugi to jest tweet, który pokazuje zebrane prognozy tego, gdzie na koniec 2023 roku, czyli dokładnie za rok, ma się znaleźć indeks Standard & Poor's 500. Widzimy, że najważniejsze instytucje finansowe, a większe banki dawne inwestycyjne sygnalizują, że raczej będziemy w okolicach obecnego poziomu, czyli rynek jest tutaj niezdecydowany. Zakłada, że na innych klasach aktywów będzie hossa, a nie na giełdach papierów wartościowych. Natomiast niektóre prognozy są zaskakująco ciekawe. Deutsche Bank jest tutaj największym optymistą, prognozuje 4,5 tysiąca punktów na indeksie Standard & Poor's, a największym pesymistą są też banki z Europy. BNP Paribas, Societe Generale sygnalizują, że będziemy testować, że będziemy znajdować się za rok na minimach, które były w tym roku utworzone, które były 3 miesiące temu utworzone na indeksie Standard & Poor's. Dlatego też nie ma konsensusu co do tego, gdzie indeksy giełdowe mają zawędrować. Dlatego też zapowiada się, że przyszły rok będzie upływał nam pod znakiem dużej zmienności. Na następnym wykresie widzimy indeks Standard & Poor's w ujęciu krótkoterminowym i dzisiejsze notowania w Europie przyniosły nam lekkie cofnięcie futures na indeks Standard & Poor's, czyli być może otworzymy się lekką luką spadkową, natomiast wszystko będzie jednak w grze, ponieważ nie ma to jakiegoś większego przełożenia na nastroje na Wall Street, ponieważ ani najbliższy opór, ani najbliższe wsparcie nie zostało pokonane. Tym wsparciem jest poziom 3800 punktów, a oporem 3900 punktów. Jesteśmy bliżej oporu 3900 punktów, dlatego moim zdaniem jest większa szansa na to, że jednak indeksy giełdowe wrócą powyżej, a jeżeli tak się stanie, to nawrócą znowu głosy o tym, że popyt na ryzyko atakuje i że chce wydźwignąć te indeksy giełdowe tak wysoko, jak tylko się da na koniec tego roku. Natomiast jeżeli się nie uda, to w naturalny sposób
możemy być świadkami konsolidacji bądź też nawrotu tendencji spadkowej. Ja osobiście daję około 55-60% prawdopodobieństwa, że te indeksy giełdowe jednak pójdą w górę w końcówce tego roku i opieram się na analizie między różnymi aktywami, ponieważ te wskazania prowzrostowe raczej dominują, a nie nastawienie na spadki. I widać także odporność indeksu Standard & Poor i indeksów giełdowych na Wall Street na rosnące rentowności amerykańskich obligacji. Natomiast wróćmy teraz do odpowiedzi na pytanie, co giełda zrobi z 13-letnią linią Hossy. I ta 13-letnia linia Hossy jest teraz testowana łącznie ze średnią 200-sesyjną na indeksie Nasdaq 100. Ta 13-letnia linia Hossy właśnie teraz będzie musiała być albo przebita, albo dojdzie do dynamicznego impulsu wzrostowego i indeks jest na rozstajach. Wielki test trwa na naszych oczach, a wczorajsze zachowanie indeksów giełdowych raczej daje potencjał ku temu, żeby te scenariusze prowzrostowe były faworyzowane. Natomiast myślę, że od losów rynku, który jest widoczny na tym wykresie, zależy bardzo, ale to bardzo wiele. Natomiast myślę, że te scenariusze prowzrostowe są jednak w tym wypadku bardziej preferowane. Natomiast jeżeli doszłoby do pokonania linii trendu wzrostowego, to należy być w takiej sytuacji przygotowanym jednak na dyskontowanie tego scenariusza negatywnego w gospodarce na przestrzeni 6-9 miesięcy, ale na razie indeksy giełdowe, które wyceniają przyszłość, jeszcze raz powtórzę, giełda papierów wartościowych dyskontuje to, co się wydarzy w gospodarce za 6 do 9 miesięcy, daje optymizm, daje pewnego rodzaju punkt zaczepienia, by twierdzić, że jednak ten scenariusz, który będzie dyskontowany na 2023 rok, będzie raczej optymistyczny niż pesymistyczny, a natomiast wiele zależy od losów giełdy w kolejnych dniach i tygodniach na tych najbliższych i ważnych wsparciach. Przypominam, że tożsama linia średnia krocząca na indeksie Standard & Poor na wykresie tygodniowym przebiega na poziomie 3600 punktów, a na wykresie w okolicach 4050 punktów, więc widać, że mamy 2 punkty odniesienia na indeksie giełdowym na Wall Street i oczywiście rynek będzie musiał wkrótce także podjąć decyzję na dużych spółkach, na tych blue chipach, na spółkach typu value, który scenariusz rozwoju gospodarczego w 2023 roku dyskontować, ponieważ odpowiedź na pytanie, co zrobi giełda z 13-letnią linią Hossy, pozwoli nam także odpowiedzieć na pytanie, czy dyskontujemy spowolnienie gospodarcze w formie miękkiego lądowania, czy też recesję gospodarczą. Na następnym ciekawym wykresie jest pokazany indeks DAX, który na razie nie radzi sobie z najbliższym oporem, ale wiele może się to zmienić po danych makroekonomicznych, które dzisiaj poznamy o godzinie 16 oraz oczywiście od sesji amerykańskiej. Jeżeli popyt na ryzyko zaatakuje, to opory na DAX-ie także zostaną pokonane i będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. I podobnie na indeksie WIG20. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zachowuje się zdecydowanie najlepiej, bardzo dobrze relatywnie. I jeżeli dzisiaj zamkniemy się nad poziomem 1800 punktów, to giełda otwiera sobie przestrzeń do ataku na opory w rejonie 2000 punktów. Warto być tego świadomym, że będzie to oznaczało wyjście górą z miesięcznej formacji przypominającej trójkąt w rejonie średniej 200-sesyjnej, rejon 1750 punktów. No i oczywiście to jest bardzo optymistyczny, byłby to bardzo optymistyczny scenariusz. Jest on potwierdzany zachowaniem innych polskich klas aktywów. Obligacje są kupowane, obserwujemy także umocnienie krajowej waluty. Bloomberg zwraca na to uwagę, że złoty jest tutaj najmocniejszy już od pół roku, a kiedy zobaczymy dzisiaj zamknięcie dnia poniżej poziomu 4,65, który moim zdaniem jest kluczowy, to naprawdę sygnały płynące ze złotego będą nam sygnalizowały możliwość umocnienia kolejne 2-3%, nawet jeszcze w tym roku. To dałoby 10 figur na euro złotym i około 15 figur na dolar złotym, więc przestrzeń ku temu, żeby obserwować aprecjację krajowej waluty jest cały czas duża. I teraz przegląd rynków światowych, ponieważ na razie patrzymy także na amerykańskie obligacje, czy zostanie pokonany opór w rejonie 3,70 rentowności, czy wsparcie 3,60. Na razie niewiele się tutaj zmienia od poziomów obserwowanych dzisiaj o poranku. Euro-dolar także się konsoliduje,
Czyżbyśmy wpadali w letarg już na rynku walutowym około świąteczny, około noworoczny? To jest też bardzo interesujące pytanie. Natomiast obserwujemy presję przeciwko funtowi brytyjskiemu i sama para euro do funta brytyjskiego atakuje ważne poziomy, które gdyby się tak przyglądnąć, to jest miejsce, gdzie przebiega 3-miesięczna linia szyi formacji podwójne dno. Jeżeli kontynuacja tendencji wzrostowej na eurofuncie będzie kontynuowana, to funt brytyjski będzie pod presją z możliwością obserwacji ruchu nawet w okolicy ostatnich maksimów z tego roku, czyli żeby przed nami było 2, 3, a nawet 4% miejsce do osłabienia funta brytyjskiego. Na rynku walutowym Bloomberg zwraca uwagę także na waluty surowcowe, w tym wypadku kiwi, które testuje dolne ograniczenie 3-miesięcznego kanału wzrostowego. Jeżeli popyt na ryzyko się pojawi, to kiwi także powinno zyskiwać na wartości. I oczywiście rynek ryzyka to także cena miedzi. Na razie zmienność jest niewielka w Londynie. Zobaczymy, czy się uda obronić poziom 8300 punktów, który moim zdaniem jest kluczowy i bardzo istotny. Popyt na ryzyko jest wspierany moim zdaniem przez zachowanie ceny miedzi, natomiast potrzeba bardziej dynamicznych wzrostów. Scenariusze prowzrostowe dla giełd papierów wartościowych będą faworyzowane, jeżeli właśnie miedź będzie się utrzymywała nad wsparciami w okolicach ostatnich minimów i poziomu $8300. Cena złota także jest dzisiaj stabilna, natomiast obserwujemy atak na poziom $80 na ropie naftowej. Możliwość jest wyjścia wyżej. Pamiętamy, że tworzona świeca tygodniowa na wykresie ropy naftowej teraz sygnalizuje możliwość trwałego wyjścia na ten poziom $80, natomiast popyt na ryzyko moim zdaniem powinien się z tego tytułu akurat w tym wypadku powinien się cieszyć. Jeżeli oczywiście ropa naftowa będzie kontynuowała tendencję wzrostową, będzie to negatywny sygnał dla perspektyw inflacyjnych, natomiast każdy na chwilę obecną ruch do okolic $80 interpretuje jednak optymistycznie. No i Bitcoin oczywiście na koniec, tutaj także niewiele się dzieje. Nie ma ani pokonania ostatnich minimów, ani poziomu $17 000. Dlatego też brak sygnałów ze strony Bitcoina zmniejsza prawdopodobieństwo ruchu w górę na indeksach giełdowych, ale ich po prostu nie wyklucza. Dlatego pozostaje cierpliwie czekać na kolejny impuls. Zachęcam, drodzy Państwo, do tego, żeby wrócić do materiałów edukacyjnych, żeby się zaznajomić z tymi nowymi materiałami edukacyjnymi. XTB tam na dole, link w opisie oraz link w komentarzu. Tematem, który teraz jest niezwykle interesujący, jest to, czy internet rzeczy zmieni perspektywę na giełdach papierów wartościowych, czy to będzie jeden z tych najciekawszych trendów, które będą dobrze performowały w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach, więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z materiałami dotyczącymi internetu rzeczy. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj stopy zwrotu.